Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję, Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co nie pasuje do tej fali zakupów? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Co nie pasuje do tej fali zakupów? Rozpoczynamy ten wpis od bardzo ciekawych obserwacji dotyczących zakupów ryzyka, wzmożonego zakupu ryzyka, który obserwujemy na jednej z najważniejszych klas aktywów, czyli na obligacjach i to w skali globalnej. Obserwujemy bardzo wyraźną kontynuację presji na zakupy amerykańskich obligacji, a rentowność nie tylko już wyraźnie wróciła pod poziom 4% na rentowności, ale także zbliżamy się do poziomu 3,90 i ewidentnie tutaj gracze zastanawiają się, czy czasem nie jesteśmy świadkami gry na formację podwójny szczyt na wykresie dziennym i teraz nastąpi następna fala zakupów papierów, obligacji, licząc na to, że dane, które wkrótce się pojawią o inflacji, będą pokazywały, że to zjawisko dezinflacyjne faktycznie będzie występować oraz że decyzje banku centralnego, czyli Fedu, będą sprzyjały temu, żeby grać na procesy dezinflacyjne w następnych okresach i że stopy procentowe nie pójdą już tak bardzo w górę, jak wcześniej można było zakładać. Myślę, że taka jest interpretacja tych wydarzeń, które mają miejsce teraz na amerykańskich obligacjach i oczywiście to, że rentowności tak wyraźnie spadły poniżej poziomu 4%, moim zdaniem jest jednym z głównych powodów, dlaczego popyt na ryzyko atakuje indeksy giełdowe, dlaczego fala zakupów akcji na giełdach papierów wartościowych trwa i ma się bardzo dobrze. Na naszych oczach obserwujemy to zjawisko. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę, jak teraz bardzo silnie także są kupowane polskie obligacje. To zjawisko nie miałoby większego znaczenia, ale teraz jest ono wzmocnione tym, że polskie obligacje odbijają od swojej średniej 200-sesyjnej. Jak widzimy na poziomie 6,60 była średnia 200-sesyjna i ewidentnie teraz w tym momencie część inwestorów postanowiła wrócić na rynek polskich obligacji, kupując je, licząc na to, że byliśmy teraz na przełomie lutego i marca świadkami szczytów rentowności na polskich obligacjach, a później wszystkie informacje, które będą się pojawiały o inflacji w Polsce, projekcja Narodowego Banku Polskiego o inflacji, którą poznamy za kilka dni oraz te wszystkie inne dodatkowe informacje z otoczenia rynkowego będą sprzyjały temu, żeby ten proces dezinflacyjny faktycznie miał miejsce. W takiej sytuacji napędzałoby to kolejną falę umocnienia polskich obligacji. I równolegle popatrzmy. Amerykańskie obligacje sięgają na rentownościach w swoim szczycie teraz 3 dni temu poziomów maksymalnych z października, czyli z końcówki 2022 roku. A relatywnie polskie obligacje nawet się do tych poziomów nie zbliżyły, nawet nie zaatakowały poziomu 7%, nie mówiąc już o 9%, które były poziomami maksymalnymi podczas kilku godzin pamiętnej sesji w październiku, a to pokazuje naprawdę relatywną siłę, coraz mocniejszą presję na polskie obligacje. Jest to dowód naprawdę tego, że polskie obligacje były akumulowane przez inwestorów zagranicznych i moim zdaniem taka jest tego interpretacja, więc fala zakupów polskich obligacji trwa równolegle do tego, co się dzieje na światowych obligacjach, czyli moim zdaniem początek nowego tygodnia sygnalizuje inwestorom, że należy grać jednak na procesy dezinflacyjne i znowu wierzyć w to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie będzie aż tak wysoko, jak wcześniej zakładano. Więc dzisiejsza sesja moim zdaniem jest niezwykle optymistyczna i sprzyja także popytowi na ryzyko w skali globalnej. Indeksy giełdowe, zaczynamy od futures na indeks Standard & Poor's. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na maksimach tendencji wzrostowej, która się w ostatnich godzinach pojawiła. Prawdopodobnie będziemy świadkami dobrej sesji na giełdzie papierów wartościowych, jeżeli oczywiście nic złego nie wydarzy się po godzinie 16, kiedy spłyną już ostatnie dane makroekonomiczne podczas dzisiejszej sesji, ale moim zdaniem mają one mniejsze znaczenie. Natomiast wygląda na to, że popyt na ryzyko ma ochotę wydźwignąć indeksy giełdowe na Wall Street, zwłaszcza ten Standard & Poor's w rejonie maksimów, które były ustanowione na początku
lutego i moim zdaniem jest na to bardzo, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, zwłaszcza, że indeks DAX potwierdza to, europejskie akcje są jeszcze bardziej kupowane i myślę, że jest ogromna szansa, że zakończymy dzisiejszą sesję nad maksimami, które były ustanowione na początku lutego, a to powinno jednoznacznie zasygnalizować uczestnikom rynku, że indeks giełdowy DAX ma ochotę zaatakować maksima wszechczasów, które są ustanowione 600-700 punktów wyżej. Jest potencjał do zrobienia w kilka dni, dlatego też jestem wielkim optymistą, szczególnie jeżeli chodzi o europejskie parkiety, europejskie indeksy giełdowe. Jeżeli dzisiaj dodatkowo indeks WIG20 wyjdzie górą z tego dwumiesięcznego kanału spadkowego formacji flagi, to myślę, że także warszawska giełda papierów wartościowych zacznie bardzo silnie sygnalizować ochotę na wzrost, na rozpoczęcie następnej fali wzrostowej, co najmniej z atakiem na ostatnie styczniowe maksima, z dużym prawdopodobieństwem, że padnie także psychologiczny poziom 2000 punktów. Przypominam, to jest nie tylko miejsce, które ma psychologiczne znaczenie, ale to jest miejsce także, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, więc znaczenie tego poziomu jest ogromne, bardzo istotne i myślę, że jest bardzo duża szansa, że właśnie szykujemy się teraz do następnego skoku, wzrostu i daje takiemu scenariuszowi w perspektywie następnych dni około 65% prawdopodobieństwa realizacji. Bardzo dobrze zachowuje się także euro-dolar, który wspiera popyt na ryzyko, zwłaszcza na rynki emerging markets. Teraz w tym wypadku myślę, że trzeba obserwować, czy są pokonywane ostatnie maksima z poprzedniego tygodnia, ponieważ jeżeli tak się stanie, to sygnały płynące z euro-dolara dla całego świata będą jeszcze bardziej wzmocnione. Na chwilę obecną są, ale nie są aż tak silne, jak to na przykład płynie z zachowania amerykańskich czy światowych obligacji. To, co zaczyna martwić i co nie pasuje do fali wzrostowej ryzyka, do fali zakupów światowych obligacji, światowych akcji, to jest to, jak zachowuje się rynek złotego. Tak jakby już wcześniej ten impuls, który był na rynku złotego, powodował, że inwestorzy zatankowali polskie obligacje, a dzisiaj już nie ma kto kupować z zagranicy tych polskich obligacji, bądź też te zakumulowane złotówki są wykorzystywane do kupowania polskich aktywów. Dlatego też myślę, że w tym wypadku posiłkujmy się tym, gdzie zakończymy dzień względem poziomu 4,70. Każde zamknięcie poniżej poziomu 4,70 będzie sprzyjało popytowi na ryzyko na euro-złotym i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. To, co zaczyna także nie pasować do globalnej fali zakupów ryzyka, to zachowanie ceny złota. Myślę, że tutaj te zatrzymanie daje do myślenia, ale na chwilę obecną traktuję to tylko jako ewenement, wypadek przy pracy. Myślę, że to nie jest najważniejszy sygnał, na który należy zwracać uwagę. I oczywiście to, co także nie pasuje do globalnej fali zakupów ryzyka, to zachowanie Bitcoina. Na razie jest on bardzo słaby, niewielką mamy zmienność i prawdopodobnie tak będzie też przez cały dzisiejszy dzień. Natomiast gdyby się udało zakończyć dzisiejszy dzień na dobowych maksimach, to oczywiście byłby to pretekst ku temu, żeby jednak Bitcoin spróbował zaatakować, żeby już ostatecznie zdyskontować te wszystkie negatywne informacje, które w poprzednich dniach się pojawiły, a to dałoby także impuls światu do tego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, że przed nami następna fala globalnych zakupów ryzyka. Natomiast moim zdaniem to, co najbardziej nie pasuje do tej fali zakupów światowych aktywów, to jest zachowanie ceny miedzi. Ponieważ oddaliliśmy się nawet od psychologicznego poziomu $9000, a tutaj miedź raczej ma ochotę ruszyć do wsparcia, a nie do oporów, dlatego też moim zdaniem z globalnej układanki, z analizy międzyrynkowej wynika, że to właśnie miedź nie pasuje najbardziej do tego, co się dzieje na rynkach ryzyka. Natomiast podczas sesji amerykańskiej wszystko się może jeszcze zmienić. Tak wygląda na to, że jednak jakaś konsolidacja tutaj jest budowana i zwroty nagłe mogą mieć miejsca tutaj na rynku miedzi. Natomiast moim zdaniem jednak sygnalizacja negatywnych zjawisk tutaj na cenie miedzi ma miejsce. Jest teraz miedź bardzo pod wpływem wydarzeń, które mają miejsce w Chinach, ale to, że nie udało się utrzymać nad poziomem $9000, myślę, że jest sygnałem ostrzegawczym i zdecydowanie najbardziej nie pasuje do tej fali zakupów globalnego ryzyka, który obserwujemy od amerykańskich obligacji przez rynek akcji. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Myślę, że
Przed nami fascynująca sesja i oczywiście kolejne sesje także będą niezwykle interesujące. I drodzy Państwo, tam na dole w komentarzach i w opisie jest link do specjalnego materiału, który poświęcony jest temu, czy czeka nas kryzys zadłużenia, do analizy sytuacji na rynku długu i co może z tego wynikać. Czy czeka nas kryzys zadłużenia, czy inflacja, która nie ustępuje, będzie miała swój wpływ na rynek i jaki może to być i co dalej ze stopami procentowymi. Warto się zaznajamiać z tymi informacjami tuż przed decyzjami Fedu, decyzjami ECB, decyzjami Rady Polityki Pieniężnej i wszystkimi innymi informacjami dotyczącymi perspektyw gospodarki w kolejnych kwartałach. Dlatego też zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu, a temat tego wpisu jest taki, czy czeka nas kryzys zadłużenia. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.